Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję kośnicę Dedra DD7065. Pilarka wyposażona jest w tarczę o średnicy 210 mm z otworem 30 mm. Zasilana jest akumulatorem 18V i osiąga maksymalnie 3300 obrotów na minutę, pracując bez obciążenia. Kąty cięcia możemy ustawiać w dwóch płaszczyznach. Pionowej poprzez pochylenie tarczy w zakresie od 0 do 45 stopni oraz poziomej poprzez obrócenie stołu w zakresie od -45 do +45 stopni. Urządzenie należy do systemu Dedra SAS plus All i sprzedawane jest w podstawowym wariancie bez baterii i ładowarki. Z opakowania dowiemy się też, że w zestawie znajdziemy worek na pył, dodatkowe podpory boczne oraz ścisk pozwalający na dociskanie materiału do blatu roboczego. Znajdziemy tutaj też informacje o maksymalnych rozmiarach ciętych elementów. I tak, najszerszy element może mieć 120 mm przy cięciu prostopadłym i 83 przy cięciu pod kątem 45 stopni. Z kolei maksymalna wysokość zmienia się od 55 mm przy cięciu pod kątem prostym do 30 mm przy cięciu z tarczą pochyloną o 45 stopni. W zestawie oprócz wspomnianych elementów znajdziemy też instrukcję, gwarancję i klucze, które pozwalają m.in. na wymianę tarczy czy przykręcenie bocznych podpór. Przyjrzyjmy się bliżej temu sprzętowi. Akumulator montujemy z tyłu uchwytu. Pilarkę uruchamiamy z wykorzystaniem szerokiego włącznika po uprzednim wciśnięciu znajdującego się na nim mniejszego przełącznika blokady. Ustawienia kąta w płaszczyźnie poziomej dokonujemy przez obrót stołu. W tym celu należy odkręcić śrubę znajdującą się za listwą oporową, ustawić pożądany kąt posługując się podziałką wytłoczoną z przodu oraz czerwonym wskaźnikiem. Po ustawieniu pożądanego kąta stół ponownie blokujemy pokrętłem z tyłu. Z kolei, aby ustawić kąt w płaszczyźnie pionowej, wystarczy jedynie poluzować tylne pokrętło, przechylić tarczę wspomagając się podziałką umieszczoną przy ramieniu tarczy i dokręcić śrubę z tyłu. Do pilarki dołączony jest ścisk, który możemy zamontować po obu stronach tarczy. W tym celu wsuwamy trzpień do odpowiedniego otworu przy listwie oporowej, blokujemy pokrętłem, następnie ustawiamy pozycję ramienia ścisku na trzpieniu i blokujemy kolejną śrubę. Dzięki temu, że pozycję ramienia możemy ustawić na trzpieniu, dostosowanie ścisku do cięcia kolejnych materiałów o różnych grubościach odbywa się bardzo szybko. Na koniec dokręcamy główne pokrętło, aby docisnąć materiał do stołu. Należy jednak zauważyć, że gdy tniemy prostopadle, silnik zahacza o ścisk umieszczony z prawej strony. Z kolei ze ściskiem umieszczonym po lewej niemożliwe jest zbytnie przechylenie tarczy. Do stołu roboczego możemy dokręcić również dwa wsporniki, które są bardzo przydatne przy cięciu dłuższych elementów. Szerokość stołu wynosi bowiem 37,5 cm, a odległość między maksymalnie wysuniętymi podporami sięga już około 70 cm. Do blokowania podpór służą śruby znajdujące się w blacie roboczym, które dokręcamy z wykorzystaniem dołączonego klucza. Z tyłu możemy zamontować dołączony worek na urobek lub podłączyć odkurzacz. Na potrzeby przechowywania czy transportu możemy też zablokować ramię tarczy w pozycji pochylonej. Wystarczy tylko opuścić tarczę, odciągnąć i obrócić o 90 stopni widoczne pokrętło i ramię tarczy nie podniesie się. Aby podnieść tarczę, należy teraz znowuż odciągnąć i obrócić o 90 stopni widoczne pokrętło. Aby wymienić tarczę, musimy przede wszystkim odsunąć osłonę. Przyznam, że na początku chodzi to dosyć opornie. Gdy mamy odsłoniętą śrubę, wystarczy zablokować tarczę posługując się przyciskiem blokady wrzeciona umieszczonym po drugiej stronie i odkręcić wspomnianą tarczę.
Do ukośnicy dołączona jest tarcza z 40 zębami. Najistotniejsze dla tego typu narzędzia jest zachowywanie kątów cięcia. Sprawdźmy, jak to wygląda zaraz po wyciągnięciu z pudełka. W przypadku cięcia prostopadłego zarówno kąt w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej wymaga delikatnej regulacji o około pół stopnia. W przypadku pochylenia tarczy o 45 stopni wynik jest prawie idealny. Przed przystąpieniem do pracy dokonamy zatem regulacji. Przede wszystkim ważne, czy listwa oporowa tworzy jedną płaszczyznę i czy jest ustawiona prostopadle do stołu. Pod tym względem nie można mieć zastrzeżeń. W przeciwnym razie niemożliwa byłaby dokładna regulacja. Aby uzyskać kąt prosty w płaszczyźnie poziomej, trzeba poluzować śruby mocujące listwę do stołu i delikatnie skorygować jej ustawienie. Dobrze jest też przypilnować, aby czerwony wskaźnik kąta był dobrze wypozycjonowany. W razie potrzeby delikatnej korekty możemy dokonać luzując go śrubokrętem. Korekty kątów pochylenia tarczy z kolei dokonujemy przy podstawie ramienia, wykręcając lub wkręcając śruby, o które opiera się ramię przy skrajnych położeniach. Po prawej dla ustawienia prostopadłego, po lewej dla ustawienia pod kątem 45 stopni. Również w tym przypadku możemy skorygować delikatnie pozycję wskaźnika kąta. Sprawdźmy zatem teraz w kilku prostych testach, jak spisuje się ukośnica. Najpierw test z wykorzystaniem kantówki sosnowej 20×30 mm w celu sprawdzenia kątów cięcia. Trzeba przyznać, że po regulacji cięcie pod kątem wypadło idealnie. Przy ustawieniu prostopadłym kąt prosty był zachowany w obu płaszczyznach. Kąty 45 stopni w płaszczyźnie poziomej, zarówno po przekręceniu stołu w lewo, jak i w prawo, były utrzymane. Również po pochyleniu tarczy o 45 stopni materiał został docięty z należytą precyzją. Wszystkie cięcia do tej pory wykonywałem ukośnicą wyposażoną w akumulator 2Ah. I do przycinania takich mniejszych deseczek, kantówek czy listewek jest on wystarczający. Przy kantówce sosnowej o przekroju 50×100 mm ukośnica może nie poradzić sobie, będąc wyposażona w mały akumulator. Tutaj zdecydowanie należy posłużyć się bateriami 4 lub 5 Ah. Teraz przecięcie miękkiego drewna, takiego jak sosna, nie stanowi problemu. Widać jednak, że przy cięciu bez podłączonego odkurzacza dużo wiorów trafia jednak obok narzędzia. Ukośnica radzi sobie też z cięciem twardego drewna. W tym teście wykorzystałem deskę dębową o przekroju 52×85 mm i w tym przypadku, mimo zastosowania oryginalnej tarczy, uzyskałem czystą linię cięcia. Podłączony odkurzacz sprawia, że na blacie zostaje znacznie mniej urobku. Moim zdaniem ta akumulatorowa ukośnica Dedry wypadła bardzo dobrze. Nie mam zastrzeżeń do jej budowy. Możliwość regulacji daje gwarancję, że będziemy mogli uzyskiwać pożądane kąty cięcia. Z 2Ah akumulatorem potniemy mniejsze kantówki, a z 4 czy 5Ah da radę nawet z twardym drewnem o większym przekroju. Szczególnie polecam wszystkim, którzy tak jak ja lubią w lecie majsterkować na świeżym powietrzu, na przykład w ogrodzie.